Dzień dobry. Rozpoczynamy nagrywanie filmu, więc ja już tak jakby jeszcze sobie szykuję. Ostatnie tutaj szlify robię. Michał pewnie Was poprosi, żebyście dali znać. Tak Jak jest, nas standardowe słychać? pytanie, jak nas słychać, jak nas widać, albo jak nas widać, jak nas słychać. Tak jak widzicie, z tyłu za Adamem tam jest kamera, ona póki co wyłączona, no ale jesteśmy w trakcie nagrywania kolejnego. Ja mogę mieć trochę gardło zjechane i być lekko pociągające, ale to nie powinno przeszkadzać. Nusek, hej hej, hej hej, Cześć. Bartosz Iwaniuk, cześć Bartek, Cześć, słychać Bartku. pięknie. A Bartek, a jak widać, też jest ok? Michał Koreń, cześć, widać i słychać, dziękujemy. Super, El Chapo, dziękujemy. cześć, cześć. Tak jak Opowiadajcie, jak tam wędkarska jesień się zaczęła? Tak, poopowiadajcie i zadawajcie pytania oczywiście. Dzisiaj przygotowujemy nowy film na kanał Presto Innovations Polska. Jesteśmy na starcie, więc jeszcze pracuję nad tym, żeby te ryby tutaj się pokazały w łowisku, żeby coś złowić. Mam nadzieję, że uda mi się cokolwiek złowić do kamery. Tej, którą teraz Michał trzyma, czyli teraz na tym live'ie. Ale jak macie pytania, to To śmiało. prosimy o pytania. Bartosz Iwaniuk, widać bardzo dobrze. Dzięki Bartek. Robert Papuziński, witam, witam. Paweł Podgórski, witajcie. Cześć, cześć, cześć. Cześć wszystkim. panowie. Tak, połączyliśmy się, żeby umylić może niektórym czas pracy Może gdzieś w drodze, albo w drodze. więc ci co jadą, to niech nie piszą. Chyba że gdzieś się zatrzymają, to jak najbardziej. Przypuszczam, że macie ze sobą kawę, więc ja też sobie przygotuję coś do picia. Mam ze sobą wielki termos, herbatę. Jakbyście, wyprzedzam pytania, bez prądu. Przemysław Krakowski, Adam wymusza przerwę na kawę w pracy. Cześć Przemku. Mirosław Szanowski, witam, jest ok. Michał Koreń, planuję jechać niedługo na Nogat. Byłem ostatnio zrobić rozeznanie i mam już miejsce upatrzone. Mam nadzieję, że będzie trochę ryb. Możesz Adam przypomnieć, jaka taktyka Ci się tam sprawdziła? Ja już tak dokładnie nie pamiętam, a nie chcę czegoś poplątać. Chyba odesłałbym do filmu. Tak, tak. Są chyba ze 2 filmy właśnie z łowienia na Nogacie. Tylko, że to była zupełnie inna pora roku, nie? Tak, też trzeba brać to pod uwagę. W ogóle jak podchodzicie do swojego wędkowania, to ja mam takie obserwacje, że ryby inaczej zupełnie reagują i na nęcenie, i na przynęty jesienią, czy tak jak teraz mamy ten okres, czy później przyjdzie wczesna wiosna, czy wiosna, to te ryby, no, różne rzeczy się sprawdzają. Ja wielokrotnie łowiłem w różnych miejscach i może podam Wam przykład. Na przykład kiedyś, jak jeszcze startowałem w zawodach spławikowych, mieliśmy zawody na ulicy Zawalnej, to jest Odra we Wrocławiu. I jesienią to był jakoś, chyba to był koniec października, koniec października, mniej więcej ten okres. Ja kiedyś tam też w listopadzie sobie pojechałem jakiś materiał do wędkarskiego świata zrobić. No to wtedy zanęty używałem niewiele. Tam tej zanęty troszkę się podawało, ale głównie tam była glina z przynętami i to dawało świetne wyniki. To ci, co tam najlepsze wyniki osiągali, właśnie tak robili. I w następnym sezonie na tym samym łowisku, czyli to było, jak my mieliśmy w październiku, to później zawody były chyba w kwietniu. No to było pół roku później. To pół roku później to nęcenie, o którym wspomniałem, czyli glina z przynętami, niewiele zanęty, to był gwóźdź do trumny. To było pewne, że będzie, to ci, co tak nęcili, to zajmowali ostatnie miejsca w sektorach, a ci, co tam wygrywali, używali dużo zanęty. Jesienią używaliśmy głównie jokersa, natomiast wiosną to była głównie pinka, konopie, jakaś tam, myślę, kukurydza mielona by się sprawdziła, więc zupełnie inne podejście do nęcenia. Dlatego bierzcie to też pod uwagę, jaka jest pora roku. Robert Papuziński, smaczna kawusia musi być. To ja Wam zazdroszczę, bo ja kawy nie mam, chociaż wolę kawę od herbaty. Kamil Piechnik, ja tu po lekarzach, a wy na rybkach, się żyje. To Zdrowia zdrowia życzymy. Artur Krawczyk, witam Panie Adamie. Dzień dobry. Nusek, byłem w niedzielę z młodym na zawodach w Srebrnej Górze, lipa straszna po 2 rybki przez 5 godzin, 0,595 kg.
No tak bywa, tak bywa. W Srebrnej Górze? Ja na Tak. swoich koloniach byłem w Srebrnej Górze po raz pierwszy. To gdzieś tam. Czekaj, tu Robert pisze, że słabo widać. Kwestia mgły. Ja zobaczę, czy to nie kwestia brudnego obiektywu, bo już tak raz kiedyś było. Dajcie znać, czy jest trochę lepiej. Michał profesjonalnie szmatką przetarł obiektyw, więc powinno być dobrze. Mam szmatkę, ale muszę z wody wyjść, ale jak powiedzą, że jest ok, jak powiedzą, że nie jest ok, to wyjdę. Nie no, służę rękawem. Jakub Nazim. Czy można łowić na fider cały rok, nawet jak temperatura spadnie do 5 stopni albo poniżej? Jest sens wtedy łowić jeszcze? Jest sens. Jedynym ograniczeniem według mnie do łowienia, przynajmniej dla mnie, na wędziska z koszyczkiem, to jest ujemna temperatura. Ja nie lubię łowić jak jest mróz, no bo mamy szczególnie na szczytówkach bardzo małe przelotki i one zamarzają. Plecionka, o tej porze przeważnie są brania delikatne, więc łowi się na plecionki. Plecionka też się robi sztywna, więc ja jedynie odpuszczam, jak jest temperatura poniżej zera. Gdy jest temperatura powyżej zera, to powiem nawet szczerze, że bardzo lubię takie wędkowanie. Oczywiście nie wszędzie da się tak łowić, bo ryby o tej porze są gdzieś tam pogrupowane i są miejsca, nie wiem, czy w rzece, czy w jeziorach, czy w kanałach, gdzie tych ryb nie będzie w ogóle. Można jechać i przez cały dzień nie mieć brania, albo mieć brania jakichś drobnych rybek. Natomiast są też miejsca, gdzie ryby są zgrupowane i można się cieszyć wieloma braniami. Więc jak najbardziej, jak jest powyżej zera, trzeba jeździć na ryby. Tu w międzyczasie pisali, że jest trochę lepiej, ale nie za bardzo, więc jeszcze przetarłem jakimś materiałem. Edge Death. Ja mam pytanie, chodzi mi o wędkę, jakąś 360, gdzie można łowić na nią na około 60 metrów. Mam Extremity 520 i chciałbym coś dobrać do niego sensownego, a jest spora oferta Prestona. Czy to będzie łowienie na klasyka, czy na metodę? Może jak nie ma innych pytań, to rozwinę ten temat i tak. Jeśli chodzi o metodę, to na 100% Supera X do 60 gramów to będzie świetny kij. To bez problemów na 60 metrów metodę. Federem klasycznym też można rzucać tym kijem na 60 metrów, ale to już trzeba mieć, myślę, dobre umiejętności rzutowe. To taka górna granica dla tego wędziska, bym powiedział. Chociaż jak jest ponad 60, to ja już wolę, powiedzmy, Distance Mastera na przykład, albo Ascension 3.8. No tylko te wędziska już mają mocniejsze szczytówki, takie, które pewnie gorzej będą sygnalizowały brania. Kamil Piechnik. Chcę kupić fidery na zawody. Jakie polecacie, ale też nie za miliony? Kurde, chyba Ascension, co? Znaczy ja rozumiem, że chodzi o federa klasycznego, bo jak pewnie ktoś by powiedział, że chodzi o metodę. Jak nie za miliony, to chyba Ascension. Tak, jak nie, to seria Ascension. To są naprawdę świetne wędziska. Stosunek ceny do jakości jest według mnie rewelacyjny. Więc zarówno właśnie tak jak ja tutaj łowię koszyczek 30-gramowy, czy tam rzeka, powiedzmy, do 60 gramów uciąg, no to ten Ascension 360 da radę do, powiedzmy, od 40 do, nie wiem, 50 któregoś, czy od 30 do 50, kurczę, jak mi się plącze język, do odległości ponad 50-metrowej Ascension 360, bliżej 340 do jakiegoś takiego, powiedzmy, kanałowego łowienia 320. To już jest bardzo delikatna, znaczy delikatna w sensie bardzo czuła wędka, no bo tą wędką można też duże ryby łowić, ale już taka jest czuła wędeczka, która właśnie do lekkich koszyczków, cienki przypon, nieduża odległość jest świetna. No a jeżeli ktoś łowi w rzece i potrzebne są koszyczki ponad 60-gramowe, to Ascension 3.8, więc w rodzinie Ascension na pewno się znajdzie kije praktycznie do wszystkich zastosowań w federze klasycznym. Jakub Nazim, tam jeszcze kontynuacja tego pytania o ten feeder zimą. Właśnie, czy są tak zwane przynęty sezonowe, inne na jesień, inne na lato, pytam o białoryb. No przyjęło się, że ryby właśnie tak... Czekajcie, bo rybę mam, więc będę gadał. Ryby
jak się robi bardzo zimno, no to jest tak przyjęte, że ryby mają spowolniony metabolizm, one troszkę wolniej trawią, mniej jedzą i te brania nie są tak częste, nie są tak wyraźne. I rzeczywiście tak jest, że nawet na razie takie rybki. I rzeczywiście tak jest w miejscach, gdzie nawet tych ryb jest troszkę, to ja bardzo często, nie wiem, miałem brania leszczy powiedzmy co 2-3 minuty. Brały jakieś, tak jak mówię na przykładzie kanału żerańskiego, bo tam najczęściej łowię zimą. Biorą leszczyki tej wielkości, a brania są takie, że trzeba się dobrze domyślać, mając nawet hybrydową cieniutką szczytówkę, czy nawet o tej wędzisku Ascension wspomniałem, szczytówki z Ascension też są bardzo czułe. Szczytówka z Ascension bardzo czuła, półuncjowa, a trzeba naprawdę się domyślać, że jest branie. Praktycznie tylko delikatny jakiś ruch to już jest sygnał do zacięcia, więc te ryby biorą delikatniej. No nie wyobrażam sobie, żeby pójść na rybę o tej porze bez ochotki. Ochotka haczykowa to jest według mnie podstawowa przynęta. Do nęcenia na pewno jokers, ale ja o tej porze też lubię białe robaki, ewentualnie pinki. Też na niektórych łowiskach dają radę, więc o tych przynętach też nie zapominam. Ja tylko wtrącę, że kilkadziesiąt osób na live, a tylko 5 łapek w górę, także tam popracujcie z tym przyciskiem, lubię to, bo to zawsze gdzieś tam potem pomaga, żeby ten live doszedł do tam większej ilości osób. Michał Koren się pyta, czy opowiemy, gdzie jesteśmy, co robimy i jakie taktyki na dzisiejsze łowienie. Gdzie jesteśmy, nie powiemy. Ja też specjalnie tak stanąłem, żeby Adam miał za plecami drzewo. Bo wiecie, drzewa wszędzie takie same. Tak, ja jak gdzieś jeżdżę na ryby i gdzieś tam się zdarzało, że powiedzieliśmy, gdzie jesteśmy, to już ja miałem groźby. Tak, no wiecie, różni ludzie reagują, nie? Dlatego też się nie staramy. My mamy inaczej. Ja też powiem dzisiaj domowi, że ja mam takie zdanie, że jak ma rozpoznać, to i tak rozpozna miejscowy, nie? A gdzieś tam najgorzej to ludzie nieraz w komentarzach po prostu napiszą dokładne miejsce i wtedy już widzi każdy. No, ale na to nie Także mamy przepraszamy, że nie podajemy takich rzeczy, ale tak jak mówię, ja już nawet groźby miałem od ludzi, że sprzedaję ich miejscówki, a to były takie miejscówki, gdzie tam trzeba było o 2 w nocy czy o 3 zarezerwować tą miejscówkę w ciągu tygodnia, więc... A druga też pytania, co robicie i jakie taktyki na dzisiejsze łowienie? No taktyka to takie pokazać jesienne wędkowanie w rzece. Jak widzicie, wędka jest troszkę uniesiona do góry. Uciąg nie jest duży, ale ten uciąg może się zmienić, więc jestem też przygotowany, że tak jak widać, mam tych koszyczków dużo, od 30 do nawet gdzieś tutaj pewnie i 50 znajdę, a tu pod pupą jeszcze mam nawet cięższe koszyczki, więc jeżeli woda jakoś mocniej ruszy, no to wtedy będę reagował, zmieniał koszyk. A taktyka jest taka, no żeby łowić to, co woda daje. Oczywiście chciałbym łowić wielkie leszcze, natomiast wiem, jak jest na rybach. No, nasze życzenia bywa tak, że nie są spełniane, więc chciałbym leszcze, ale będę się cieszył ze wszystkiego, co daje woda. Na razie kombinujemy. Tak, na razie to jest początek, więc łowię dużym koszykiem, żeby to łowisko pobudzić. Ekipa Kokosa. Witam, mam zawody na kanale żerańskim 9.11. Trenowałem przy kładce 2 dni temu i szok, płotki brały, ale jeszcze złapałem jednego. Łowiłem 5 godzin, pozdrawiam Sławek. No właśnie z kanałem żerańskim jest tak, kurczę, to jest ciekawe łowisko, bo tam się zmienia i w zależności od odcinka kanału są różne ryby. Na pewno Sławek, tak? Na pewno, Sławku, musisz być gotowy także na leszcze, bo oczywiście na płocie też, czyli raczej pewnie i zanęta może być dobra, i konopie gotowane. Być może jak są duże płocie, to nawet jakaś tam kukurydza pocięta może być też dobra. Ale trzeba mieć też gdzieś przygotowanego jokersa, może troszkę pinek. Te pinki będą dobre zarówno też na płotki, jak i na leszcze. Nie wiem, czy dendrobeny o tej porze. Troszkę może trzeba mieć też tych dendroben. Tam może być wszystko, bo rozumiem, że zawody będą przy tak zwanej kładce. Michał Bielawski. Adam, na czym polega fenomen Marcina Kurzepy? 3 tytuły mistrza Polski w 4 lata. To powinno być karalne. To ja może dopowiem jeszcze coś do tego, jak już został poruszony temat Marcina. Ktoś zauważył, że 3 tytuły w 4 lata, natomiast musicie wiedzieć, że Marcin startował w Mistrzostwach Polski Federowych 5 razy, bo ktoś nie wspomniał, 5 razy.
i za pierwszym razem był drugi. Więc Marcin z 5 startów w Mistrzostwach Polski ma 3 tytuły mistrzowskie i 1 wicemistrzowski. Także no nie ma przypadku. No Marcin jest teraz, no powiedziałbym, najlepszym polskim federowcem. No to nie ma dwóch zdań. W mojej ocenie no ma taki jakiś, ma to coś, ma jakiś taki szósty zmysł, instynkt, który daje mu przewagę nad resztą. Jest bardzo precyzyjny, dokładny, bardzo potrafi uprościć swoje wędkowanie, potrafi bardzo szybko dopasować się do tego, co jest w danym momencie na łowisku i to przynosi efekty. No. Także pozdrawiam Marcina, jak będzie Tak, oglądał. pozdrawiamy Marcina i troszkę mnie na razie zaskakują potencjalnie za niskie wyniki na Mistrzostwach Świata, ale ja myślę, że Marcin na razie jest bardzo młodym wędkarzem, więc życzę mu tego, żeby... I myślę, że jestem pewny, że do tego dojdzie, że na tym poziomie tak jakby ogólnoświatowym też tam będzie jeszcze o nim głośno. Kuba, witam, kiedy jakieś nowe siedziska. Tak. Jak łowić karpie? Zarybieniówka i karasie na łowisku 2 metry z dużą ilością drobnej wzdręgi. No, o tej porze to no, karpie jeszcze powinny brać, no to na pewno myślę, że jasno, tak jak ktoś wspomniał, ta gruboziarnista zanęta, myślę, że na bazie kukurydzy jakiś tam, czyli jakaś kruszona kukurydza, kasza kukurydziana i jakieś inne tam pochodne kukurydzy na pewno dużą część tej zanęty powinny stanowić, według mnie, bo to karpie lubią. Chyba bym też zrobił taką zanętę, która też będzie w smaku słodka, bo to też karpie też. Natomiast jeśli chodzi o karpie, to chyba bym wolał bięcenia, troszkę blendowanej kukurydzy, troszkę to w tym kierunku. I to zanętę bym namoczył, nie wiem, duża przynęta, ze 3 białe robaki, spróbować, czy dendrobeny, spróbować na haczyku. I tyle. Edge Dec. A jak się pan zabiera, gdzie dalej trzeba przejść na łowisko ze swoim wózkiem z Prestona z tymi 4 kołami? No ja też używam wózka właśnie do transportowania sprzętu gdzieś na odległe łowiska. Często z tego wózka korzystam. Ja akurat nie wykorzystuję wózka Prestona, bo on nie ma napędu elektrycznego. Ja jestem troszkę leniwy, więc korzystam z wózka, który ma elektryczny napęd. Ale wszyscy zawodnicy używają takich właśnie systemów. Nie można po prostu dojechać autem. Muszą korzystać z wózków. Nawet gdzieś tam, jak z Lee łowiłem na kanale, to nawet na kanale nie było dojazdu. Musieliśmy wzdłuż kanału właśnie wózkiem się poruszać. Używaliśmy właśnie tego wózka Prestona i to działa świetnie, bo tam jest miejsce do ustawienia kosza, jest miejsce do tego, żeby ustawić torby. On jest dosyć wąski, więc jak trzeba, nie wiem, przejść gdzieś wąską ścieżką, czy przejść gdzieś, nie wiem, na przykład jest gdzieś bramka, są łowiska ogrodzone i trzeba przez bramkę, furtkę tak zwaną przejść, no to wtedy też to daje radę. Można do takiego wózka dołożyć obręcz, też Preston ma w ofercie taką obręcz, w którą się wkłada wiadra i jest też taka, nie wiem, czy można powiedzieć, taka torba, w której można, nie wiem, ciuchy umieścić, zanętę, no kto co chce, to może tam włożyć, więc to jest też fajna rzecz. Kamil tutaj Piechnik dopowiada tam o tych fiderach nie za miliony, że chodziło mu o metodę. To monstery, nie? Bo wtedy gadaliśmy o Ascension, że Ascension. Monster X, seria Monster X. Tak. Do 60 metra polecam 11-stopowy kij. Oczywiście jak bliżej na bombkę 9-stopowy, jakiś średni dystans 10-stopowy. Jeżeli powyżej 60 metra, no to trzeba coś do dystansu bardziej. Ale tak do takiego, powiedzmy, tradycyjnego łowienia na metodę, to wybrałbym Monster X. Monster X, tak. Tomek Bielich. Witam. Podczas deszczu dużego, słońca,
deszczu łamane na dużego słońca. Korzystasz z parasola? Myślę o zakupie e-parasol Preston Coolmax 50 euro. I druga część pytania, jak zarzucać spod tego parasola? No właśnie ta druga część to trochę pomogła mi w odpowiedzi na to pytanie. Ja tak właśnie, zresztą na filmach pewnie widzieliście, że ja chyba na filmie żadnym nie Nie, łowiłem ani spod razu. parasola. Więc jeśli mogę, to unikam łowienia spod parasola właśnie ze względu na to, że nie ma jak zarzucać. Zdarzało mi się, że łowiłem spod parasola, Natomiast w natomiast słońce, nie? tak, to bardziej chodziło o to, żeby się osłonić przed słońcem. Więc ustawiałem ten parasol tak, żeby powiedzmy zasłaniał słońce, a nie przeszkadzał tutaj, żebym nad sobą tą przestrzeń miał wolną, bo to jedna rzecz to jest zarzucanie, a druga rzecz holowanie ryb, to też nie jest wygodne. No można sobie wyobrazić, jak miałbym nad sobą tu czaszę parasola i chciałbym podebrać rybę, to też tej wędki nie mógłbym podnieść, więc z tego względu unikam łowienia spod parasola. Akurat ciuchy przeciwdeszczowe Prestona, ten DF Ultra, który jest, czy DFX, poprzedni model, są świetne, no nawet podczas dużej ulewy dają radę, więc jak pada, to tutaj mam parawan, więc ochronię sobie przynęty, Tam parasol. chmury, czy nawet w słonecznej pogody, to tutaj mam zapewnienie cię, więc rzadko wędkuję spod parasola. Zdarzało mi się, ale to jest naprawdę bardzo rzadkie i musi być naprawdę bardzo duży upał, żebym zwędkował spod parasola. Marek Gawin, witam wszystkich, witamy. Paweł Podgórski. Panowie, czy to jest półka Preston Offbox 36 Ventalite? Pewnie chodzi o to, bo tak jakby jest w kadrze. Ta? Mhm. No właśnie, jest, bo zobacz, Michał. No jest, no. Dokładnie tak. To jest chyba, to jest L-ka czy XL-ka? To jest chyba standard. Czyli L-ka. Nie, standard. L-ka to jest co innego. Tak, co innego? No, Standard. to jest standard. Bo tam jest standard chyba i XL. Michał Korej, wiem, że nie lubicie tego pytania, ale wiecie, kiedy będą nowe kołowrotki Extremity? No chyba jeszcze niedługo, co? Myślę, że mogą niedługo się pokazać w sklepach. Już niedługo Ja powinny jeszcze być. wrócę do Mhm. tematu tej półki. Preston chyba ma 3 te boczne tacki z tym rozkładanym parawanem. I wydaje mi się, że to jest ta Ventalite Standard, ale jak to można odróżnić, to zaraz powiem. Najmniejsza ma jedno mocowanie tutaj na nogę. Tak. Ta ma mocowanie na 2 nogach, a ta XL ma chyba dodatkowo tutaj jeszcze miarkę, tak mi się wydaje. Więc po tym chyba można poznać. Anna, możesz odkręcić? Mogę? Muszę przepić. A. Michał Koryn, trochę Was przycina, chyba że to mój internet. Kurczę, no nie powinno nas przycinać. Może Trzy- rzeczywiście, bo 3 kreski 5G. ktoś mówił, że słaby zasięg, może to jest to. No. Nie, ktoś mówi, że tak jakby przez mgłę było widać, ale to bardziej pewnie chodziło o ten obiektyw. Tak myślisz? Tak mi się wydaje. Czekajcie, zakręcę tylko wodę. No, zakręciłem jako tako. Po japońsku? Dominik, kupiłem 2 identyczne wędziska. Karp, feeder 11 stóp. I w jednej z nich miejsce składania 2 elementów nie schodzi się tak jak w drugim wędzisku. Jest to błąd fabryczny, da się to jakoś przeszlifować? Ja bym się tym nie sugerował. Jeżeli, nie wiem, no, wędka jest po złożeniu, działa dobrze, to po prostu ją nie łowić i nie zwracać uwagi na to. No, chyba że są jakieś luzy rzeczywiście, albo wędka, nie wiem, wchodzi tak, że tylko jest załapane, no to trzeba po prostu ten kij zareklamować i tyle. nie? A jak wchodzi pewnie, to łowić i się nie w ogóle bym się tym nie przejmował, że wygląda inaczej. Zobaczcie, tutaj 2 wędziska. Tutaj to łączenie też nie jest Tak, identyczne. jest inne. Oj, nie chcę, dobra. No, albo widać. Także w ogóle się tym nie przejmować. Jakub Nawin pisze, że chyba zasięg na rzece, bo jakoś słabsze i trochę pikseli, ale dobrze słychać. No to nie poradzimy nic. Jakiś tutaj pewnie miejscowy odpalił satelitę, żeby nas zagłuszyć. Tak mówisz? No nie wiem. Albo te kaczki. Awek, co sądzisz o kołowrotkach z dużym przełożeniem, na przykład 6:7:1 pod kątem szybkościowego łowienia? Kiedyś miałem takie zdanie, że kołowrotki właśnie z dużym przełożeniem powinny mieć
zastosowanie właśnie gdzieś jak się łowi daleko, żeby ten zestaw można było szybko zwinąć. Natomiast moje podejście do tego tematu troszkę uległo zmianie i główną rzeczą, na którą zwracam uwagę, to jest tak jakby odległość, która jest zwijana podczas jednego obrotu. O co chodzi? Tak jakby na tą odległość właśnie ma wpływ przełożenie. No można sobie wyobrazić, że jeden obrót i 6 razy nam rotor będzie wirował wokół szpuli. No to będzie szybciej zwijał niż by... O, światełko włączyłeś. No właśnie, może będzie trochę lepiej. Szybciej będzie zwijał niż 4 obroty. Natomiast jeszcze bardzo ważna jest średnica szpuli, więc im średnica szpuli większa, no to też to ma duże znaczenie, jak szybko jest, inaczej, jaka odległość jest zwijana podczas jednego obrotu. Więc ja wybieram kołowrotki, żeby miały dużą szpulę, ale unikałbym kołowrotków z bardzo wysokim przełożeniem, bo według mnie duże przełożenie to jest też bardzo duże obciążenie dla mechanizmu kołowrotka i tak potrafię, pewnie jakiś fachowiec od kołowrotków by to lepiej jakoś wytłumaczył, że właśnie z takim dużym przełożeniem można szybciej zajeździć kołowrotek. Dlatego te 4, powiedzmy jakieś tam przełożenie koło 4,5 według mnie jest wystarczające, jeśli kołowrotek ma dużą szpulę o dużej średnicy, o tak. Sebastian Walczak pisze, że tnie. Sebastian, to nie tnie, tylko ręka mi się trzęsie. A może i tnie, Michał, no ty mnie widzisz... No ja nie widzę, no, ja mam tylko, że 5G, 2 kreski, także niby okej. Michał Koreń, a czy możesz, Adam, doradzić, jakie ubrania polecasz na zimowe wędkowanie? Muszę coś porządnego się ubrać, ale nie wiem, który kombinezon będzie dobry. No jeśli chodzi o taki bardzo ciepły kombinezon, no to Preston ma w swojej ofercie taki kombinezon, który się nazywa Celsius. W ogóle wszystkie produkty z tej serii Celsius to są takie produkty, które warto obejrzeć, jeśli chodzi o wędkowanie zimowe. Tam znajdziecie w tej serii spodnie i od dresu i bluzę dresową. Czekaj chwilę, bo cię zagłuszę. A ty mikrofon włączyłeś, czy tak walisz? Nie no, walę w mikrofon. O matko. Także przepraszam wszystkich. Ale Może jesień. dobrze, że to zrobi, bo jakbyście go widzieli, to taki gilasz o wodek chlapał. Myślałem, że fale jakieś przyszły. Nie no, żartuję. Więc ciuchy w ogóle z serii Celsius są warte uwagi. Akurat dzisiaj nie mam bluzy Celsius. Spodni też nie ma, no bo ma być dzisiaj kilkanaście stopni, bym się ugotował, ale bluza jest dwuwarstwowa, jest bardzo ciepła i wygodna. Spodnie też są dwuwarstwowe i bardzo wygodne. Pod to bielizna termiczna. Ja bardzo lubię produkty Grafa, więc jeżeli ktoś chce kupić, to polecam polski producent. No ale tak naprawdę przy takich, nie wiem, tam kilku stopniach, 2, 3, 4, to Celsjusz, no to Celsjusz kombinezon i termo niepotrzebne, nie? Ja to termo Ty lubię, lubisz, tak no. jest przyjemnie, nie? Ja nie zakładam termo już, jak jest tam te 4-5 stopni. No, kombinezon Celsius, taki kombinezon w sensie, że są spodnie ogrodniczki, Tak. kurtka, to jest też przeciwdeszczowe, to jest uszyte z bardzo grubego materiału i to jest naprawdę bardzo ciepłe. Więc kombinezon Celsius jak najbardziej. Jak ktoś bardzo marznie, to jeszcze w ofercie Prestona są podgrzewane ubrania. Ja używam, jak jest naprawdę bardzo zimno, używam kamizelki. To grzeje. Jak ona się nazywa, ta kamizelka? Nie pamiętam. Thermatech. Thermatech Gillette. Tak, to kamizelki Thermatech używam i to daje naprawdę dużo ciepła. Dominik, dziękuję panowie. Hubert Skórzewski, siema, witam. Poczekaj, ja jeszcze, No. jeśli mogę, No, śmiało. tak ze swoich obserwacji, jeżeli, no nie wiem, ktoś nie ma doświadczenia w wędkowaniu zimą, to według mnie bardzo ważne jest, żeby zabezpieczyć odpowiednio stopy, żeby one nie marzły, bo tutaj bardzo szybko potrafimy wychłodzić organizm. Ja używam skarpet Prestona, też chyba one są Celsius, SOX się nazywają, skarpety Celsius. One są z dodatkiem wełny Merinosa i są bardzo ciepłe, a na to zakładam kalosze Prestona. One są na pierwszy rzut oka kalosze z wkładką neoprenową, ale one są naprawdę ciepłe.
kupić rozmiar taki, powiedzmy, żeby ta noga była w miarę W w miarę luźna, żeby tam nie było tak, że to jest wszystko na styk, tylko w miarę luźno, żeby była taka jeszcze dodatkowa izolacja powietrzna w środku i stopy są zabezpieczone. Bardzo ważne też jest, żeby zadbać o zabezpieczenie szyi, czyli jakiś komin ciepły. To jest następna sprawa. Ja też bardzo, no i czapka oczywiście zasłaniająca uszy. Ja też bardzo często zakładam na to wszystko kaptur i jestem zabezpieczony. O, ja się zastanawiałem, co to jest. A O to, ty kurczę. Oj, to z rybą jeszcze. zobaczcie, jaki komplet się wziął. Ja wcześniej się zastanawiałem, na razie rybki nie są duże. Zastanawiałem się, bo też miałem coś takiego, że miałem sygnalizację, zacząłem podnosić zestaw i coś zacząłem holować. I tak się zastanawiałem, nawet Michał się pytał, czy coś mi nie napłynęło. Myślałem, że to jakaś gałąź czy coś i gdzieś tutaj po drodze to mi spadło. Więc myślę, że tam po prostu na dnie są muszle. Paweł Podgórski pyta się, a model tej półki bocznej, gdzie stoją butelki i kawa? Herbata? Jak to się nazywa, kojarzysz? To też Nie jest, kojarzę, ale to też jest Venta. to też jest Ventalite. Tak, wszystkie boczne te tacki Prestona mają w nazwie Ventalite, no bo one są zrobione z takiej perforowanej blachy. Nie pamiętam, jak to się nazywa. To jest charakterystyczne, można gdzieś tam, jak się wpisze Ventalite, to poszukać po obrazie, bo to jest jedyna charakterystyczna półka w Prestonie, która ma mocowanie na rogu. Nie wiem, czy to widać. Widać. O, tutaj zobaczcie. Tak jakby na rogu jest mocowanie na nogę. Bartłomiej Sobczyński, witam panowie. Cześć Bartku. Edge Dec. Polecam, 5 stopni ostatnio było, kombinezon Celsius plus kurtka Thermatech i było ciepło jak na plaży. No, tak ojejku. No. Michał Koreń, a czym się różni kombinezon Celsius od DFX? Kombinezon DFX to jest po prostu kombinezon przeciwdeszczowy, no przeciwwietrzny też można powiedzieć, ale to jest tak jakby jedna warstwa. Znaczy myślę, że ten materiał to może być jakiś wielowarstwowy, ale jakbyście na to spojrzeli, no to jest no, znaczy zwykła, to nie jest zwykła, no bo to jest taka wodoodporna, Wodoodporna, Wodoodporna. wiatroszczelna i tak dalej. Nie? oddychająca kurtka z membraną, ale to tak jakby jest jedna warstwa. Natomiast kurtka Celsius, no to jest właśnie ta warstwa wodoodporna, podszewka jest, a pomiędzy podszewką a tą warstwą jeszcze jest jakaś warstwa ocieplająca, jakaś tam, nie wiem, nie chcę powiedzieć watolina, bo nie wiem, co tam, nie rozrywałem tego, co tam jest, ale ta kurtka jest po prostu gruba. No to jest ileś tam warstw jest, które sprawiają, że ta kurtka jest gruba. Ja to bym skwitował tak, że Celsius po prostu jest na zimę, a DFX jest taka kurtka, nie wiem, jesienno-wiosenna, pod którą trzeba coś założyć pod spód. Nie? No chyba, że latem, no to wtedy Tak, chyba, że zakładamy, latem żeby nie zakładasz, zmoknąć. tak. Paweł Podgórski, super to jest to, dziękuję. O Jezus, super to jest to, że ta półka. No, ja ją też odkryłem chyba z rok temu i właśnie na takie kulinarne rzeczy to No to ciśnienie, działa. wyporność wody podniosła mi nogę, myślałem, że się zaraz wyłożę. No a odnośnie skarpet, no to możecie zobaczyć, no ja tam też mam skarpetki i jest w porządku. No wiadomo, nie postałbym tutaj pewnie z 3 godziny, ale dlatego, że wodery jakby nie mają, spodnie buty nie mają nic ocieplonego. tak, jest po prostu guma i tyle. Awek, ostatnio łowiłem ryby, które nie dawały żadnych brań. Plecionka, delikatna szytówka. Po 30 sekundach od rzutu prawie zawsze wyciągałem rybę. Można jakoś w takiej sytuacji uaktywnić rybę? Kurczę, no jeżeli jest się skutecznym, to nie ma co narzekać, po prostu trzeba te ryby łowić. Ale to aż dziwne, no ja myślę, że nieraz uaktywnić w sensie takim, żeby była sygnalizacja lepsza, tak? Myślę, że to mogła być kwestia długości przyponu. Jak był długi przypon, no to możecie sobie to wyobrazić, jak jest jakiś, nie wiem, zestaw, jest przypon. Trzeba wiedzieć, że jak zarzucamy zestaw do wody, mamy długi przypon, to zestaw leci, koszyczek ciągnie cały zestaw, dolatuje do klipa, koszyczek hamuje, ale bezwładność tutaj
tej przynęty na haczyku, która jest, powoduje, że haczyk gdzieś tam wyprzedza i to jest dobre. Haczyk wyprzedza koszyk i układa się na wodzie. Natomiast jak koszyk tonie, no to ten koszyk, podobnie jak tu ciągnął przypon za sobą, praktycznie można powiedzieć, że w tej samej linii, co koszyk leciał przypon, tak samo jak idzie na dno, to też idzie koszyk, a za tym koszykiem podąża nasz przypon. Więc jeżeli koszyk upadnie na dno, to przynęta gdzieś, ona tutaj jest. To nie jest tak, że mamy metrowy przypon i koszyk spadnie tu, a metr dalej jest przynęta. Tak to nie działa. Nawet jak mamy 1,5 metrowy przypon, to przynęta spadnie tutaj. No chyba, że przesuniemy koszyk wtedy. Ale jeżeli koszyka nie przesuniemy, to mamy koszyk i gdzieś tu obok tego koszyka jest nasza przynęta. Jeżeli jest długi przypon, to można sobie wyobrazić, że ryba podpływa, podnosi się, przesuwa, gdzieś tutaj pływa, a my nie mamy żadnej sygnalizacji na szczytówce, no bo ta ryba jeszcze nie poruszyła, tak jakby na luźnej żyłce pływa. Dopiero jak ryba, powiedzmy, poruszy, napnie ten przypon i poruszy nam zestawem, to dopiero mamy sygnalizację na szczytówce, więc ja chyba bym skracał przypon, żeby była sygnalizacja. Ale znowu jak jest za krótki przypon, ta sygnalizacja jest zbyt szybka i ryba często wypluwa, zanim się dobrze zatnie. Więc jak jest skuteczne łowienie, to trzeba łowić, się nie zastanawiać. Rolnictwo. Witam. Jakie Pan Adam poleca wędki na metodę do 50 gramów do 20-25 metra? Krótka, nie za miliony, fajna, przyjemna, szybka. Dziękuję. Pozdrawiam. Monster X 10 stóp. To nie jest kij do 50 gramów, on jest do 40 gramów, ale to jest świetny kij. No, gwarantuję, że będzie Pan zadowolony. Ewentualnie z takich budżetowych to Duracarp, też 10 stóp. No, ewentualnie jak ktoś świetnie rzuca, to można się pokusić o wędkę 9-stopową, chociaż ja bym wolał 10. 10 to jest taka bezpieczna, na pewno do tych 25 metrów się celnie zarzuci, wygodnie się holuje rybę, bo to jest 3-metrowy kijek i wrażenia z holu są wspaniałe, więc Monster X 10 stóp. Michał Koreń, dziękuję za radę związane z ubraniem. Nie ma za co. Prorolnictwo. Co to za półka, ta duża, można ją nazwać? To ta XXL? Pewnie chodzi o tą z tyłu. Tak, to jest największa półka w Prestonie. Ona jest dwuelementowa, więc w transporcie zajmuje dokładnie tyle miejsca, co ta mała. Tylko są dwie, ale to jest mniej więcej ten obrys, co ta półka. Tylko że się składa jedna z drugą i no można tutaj sobie takie małe lotnisko z boku przygotować. Ja akurat lubię mieć dużą boczną tackę, na której sobie pomieszczę i przynęty, i przypony, i wszystko, co jest mi potrzebne do łowienia. Aleks Wieczorek się pyta, czy już coś złapał. Coś złowiłem, ale na razie, jak widzicie, tak nie wiedziałem, jak podejść do tego wędkowania, więc trochę chyba też nawet mam jakąś rybkę. Trochę za rzadko przerzucam, mam wrażenie, no i tych brań jest na razie mało. Chyba jak live się skończy, to będę musiał po prostu przygotować porcję do nęcenia i to łowisko zanęcić, bo na razie moje łowisko odwiedzają nieduże rybki. No, a z rana tam jakieś... No coś było większego, Coś natomiast większego. myślę, że to takie oszczędne, delikatne podejście tutaj to no nie przynosi dobrych rezultatów, więc jak live się skończy, teraz akurat sobie gadamy i ja tak no co jakiś czas tylko przerzucam. Odnoszę wrażenie, że w live'ach tutaj do końca nie chodzi o to, żebym ja nie wiadomo ile ryb łowił, więc jak już będziemy przygotowywać film, no to mocniej zanęcę to stanowisko, bo tak podszedłem bardzo delikatnie i to chyba nie jest ta droga. No, my też już niedługo będziemy kończyć, bo mamy 40 minut live'a. Co ty mówisz? No leci. Naprawdę? Nie? No. Michał Korej, muszę iść na spotkanie w pracy, tak samo miłego wędkowania i do zobaczenia na kolejnym live. Do zobaczenia, Michał, być może już jutro. O, do zobaczenia. Dziękujemy za uczestnictwo. Piotr Ostrowski, witam, witamy. Plan rolnictwo to podsumował Monster X, Duracarp 10 stóp. Dokładnie, albo Monster X 10 stóp, albo Duracarp 10 stóp. Tak, no te Duracarp opcje. jest tańszą opcją. Plan jeszcze rolnictwo doprecyzował, że nie chodziło mu o tamtą półkę, tylko o tą półkę. A ta półka, no to jest Duralight. Ventilite. Tak, Duralight, o matko.
Penta Nice, rozmiar standard. Tak, to jest, ja nie pamiętam, bo ona ma boczny ten parawan. Ona jest tutaj z parawanem, więc tam w nazwie chyba hoodie będzie albo coś takiego. Awek się pyta, co częściej stosujesz, skrętka czy feeder guma? Zestaw ze skrętką to jest, powiedziałbym, mój ulubiony zestaw. Tak jak dzisiaj mam zrobione. Czyli na kołowrotku mam plecionkę, żyłka 0,28 strzałówka i tutaj mam Federlink z koszyczkiem, skrętka, tylko krótka. Dziwne. No. To będziemy tak niedługo kończyć, bo coś się dzieje z zasięgiem, a było ok, no. Skrętka, na końcu tej skrętki jest pętelka, w tej pętelce tak po prostu, pętelka w pętelkę, powiedzmy, montuję sobie łącznik szybkiej wymiany. Ja bardzo lubię ten łącznik szybkiej wymiany, bo no mogę bardzo szybko i bardzo łatwo zmienić przypon. Mało tego, podczas wędkowania mogę donęcać łowisko, czyli na przykład łowię zestawem, chcę donęcić łowisko, zdejmuję przypon, donęcam tym samym zestawem, zakładam przypon, łowię dalej. Więc dlatego bardzo lubię te zestawy i uważam, że to no w moim wykonaniu to są zestawy, które praktycznie się nie plączą. Z tego powodu też je lubię. W ogóle jak będziecie łowić na feeder, to nie mogę powiedzieć, że to takie moje odkrycie jest, natomiast warto na to zwracać uwagę, żeby łowić zestawem, który się nie plącze. To mogą Wam, nie wiem, czy ja, czy ktokolwiek może Wam mówić o skuteczności różnych zestawów, natomiast zestaw skuteczny to jest taki, który się po pierwsze nie plącze. To jest bardzo ważne, bo jak jest splątany zestaw, nie ma sygnalizacji. Więc to jest, ja go bardzo lubię, bo to jest zestaw, który się nie plącze. Dodatkowo ten 7-metrowy, mniej więcej 7-metrowy odcinek żyłki. O, ale miałem teraz branie szczytówką, szarpnął, ale chyba nie jest duża ryba. Ten odcinek żyłki, no to taki jest dodatkowy amortyzator. Kiedy stosuję federgumę? Jeżeli brania są bardzo delikatne i ten 7-metrowy odcinek żyłki już jest za bardzo rozciągliwy i on gdzieś tam może zakłócić sygnalizację brań. Piękna rybka. To wtedy sięgam po zestawy z federgumą. No i gdy trzeba łowić na bardzo delikatne przypony, bardzo cienkie przypony, no też ta federguma to jest coś, co pomaga. Więc gdzieś jak łowię u siebie na kanale żerańskim, to najczęściej zestaw z federgumą. Jak łowię gdzieś w rzekach, gdzieś daleko od brzegu, no to przeważnie zestaw ze strzałówką. Tak to wygląda. Ostatnie pytanie tu od Kamila Piechnika, to co tam pytał się o te wędki za miliony. Odnośnie tych monsterów X, jaki do nich kołowrotek? Kurczę, no ja łowię sam na metodę, jak łowię, to właśnie łowię wędziskami Monster X i stosuję do nich kołowrotki Centris SD, więc te kołowrotki najbardziej polecam. No ale to są kołowrotki, zdaję sobie sprawę, flagowe i one kosztują najwięcej w ofercie Prestona. Bardzo podobnym kołowrotkiem, takim bardzo kompaktowym, sprytnym jest kołowrotek Magnitude, więc ewentualnie zamiast tego Magnitude, no albo Extremity, ewentualnie bardzo tanio to Inertia, jeszcze jest taki model. Tylko raczej bym wybierał kołowrotki większe niż mniejsze, czyli jak Magnitude czy kołowrotek właśnie Inertia, chyba Inertia też ma 520. Centris, Magnitude, kołowrotki 520, czyli największy z możliwych. Paweł Podgórski, super się Was oglądało, pozdrowienia z Bydgoszczy, dziękuję za odpowiedzi. No i pojawiło się jeszcze jedno pytanie, więc odpowiemy. Mero, Neptunacja. Witam Adam, mam pytanie, dlaczego na tym koszu, co siedzisz, nie ma szufladki zaraz pod siedzeniem? Czy jest? Jest. Jest. No tak. Czekaj Michał, zarzucę, ja zaraz pokażę coś, jak już padło to pytanie, to ja tak rozwinę temat i swoje spostrzeżenia. Czekaj, bo też dopisał, że chodzi mi o samo siedzenie, bo później szufladki są, to wiem. Dobra, to ja zaraz ustawię wędzisko, niech to spadnie do dna. Dobra. Nunia business. I was fishing in Miami to the other day. I hooked a tuna, but he ripped my line off. O!
Nice that you are here. Fingers crossed that you will catch another one. Dziwne miejsce ten lag dociera. No ale fajnie. Nie, no tutaj... Ja No też jakby- nie wiem za bardzo o co chodzi. Czy Tak, no bo no w siedzisku nie może być tutaj, bo tak jakby siedzisko to jest... No to jest cały ten element siedziska, czyli tu jest, powiedzmy, ta część to jest dolna część siedziska, coś miękkiego, no tu nawet się nie zmieści szuflada. I zaraz tutaj w tym jest szuflada. Ja to zamontuję, będzie prościej pokazać. No tutaj zaraz pod siedziskiem mam jedną szufladę, tutaj mam kolejną i jeszcze, niżej jeszcze kolejną. A propos szuflad, to jest jak ktoś łowi metodą federową, no to jest rewelacja tutaj szuflady. No to jak jeszcze przypomnę, ja w siedzisku nie mam żadnych kaset takich normalnych, to są wszystko szuflady, jest bardzo wygodnie, bo ja siedzę i mam dostęp do wszystkiego praktycznie. Jeżeli używałbym kaset takich otwieranych, to jak chciałbym do nich dotrzeć, to po prostu musiałbym zejść z kosza i otworzyć kasetę. No do zestawów może spławikowych jest to wygodne, natomiast do federowego łowienia dla mnie wygodniejsze są szuflady. No dobra, to tą malutką rybką się z Wami żegnamy. Bye bye rybko. Mam nadzieję, że się podobało. Tak, bardzo dziękujemy, że byliście, że pytaliście, że mogliśmy się spotkać. Życzymy miłego dnia, a my wracamy do pracy. Tak, ja tego jeszcze dopowiem, że dla tych, co nie widzieli filmu z piątku, to Brodskie Warriory warto obejrzeć. Taki mały spoiler, w ten piątek wchodzi konkurs kolejny, także myślę, że też warto tam poczekać. No i jeszcze dwa małe spoilery, czyli jutro postaramy się odpalić live'a na Prestonie. Myślę, że nawet bardziej niż postaramy. Także gdzieś tam w ciągu dnia nas oczekujcie. A dzisiaj zobaczymy, jak tam się ten dzień potoczy i ułoży, ale jak się ułoży dobrze, to myślę, że pod wieczór jeszcze namówiła Adama, żeby u niego na kanale się z Wami tam chociaż na chwilę zgadać. Także dziękujemy Także raz plan jeszcze. jest gruby. Trzymajcie się, miłego dnia. Tak, dzięki, że byliście.